Okej, to poślizgiem małym, ale w kwadransie studenckim, także przepraszamy za opóźnienia. Złośliwość rzeczy martwych. Witam już oficjalnie w imieniu JGAS na kolejnej IT Akademii. To już nasze 51. spotkanie w tym cyklu. Dzisiaj, tak jak Marcin powiedział, będzie o testowaniu i praktycznie, i teoretycznie, także będzie się sporo działo. Po spotkaniu standardowo zachęcamy do pozostania chwilę dłużej. Będzie okazja do wymiany poglądów, spostrzeżeń, dyskusji z prelegentem i czeka też pizza. Także udanego wieczoru życzę wszystkim. Bardzo dziękuję. Brawo. No to zaczynamy. Slajd ogólnie tylko pierwszy jest po polsku, reszta jest po angielsku, ale będę mówił po polsku, jak słychać. Więc witam Was serdecznie. Zacznę od slajdu o sobie. Ja się nazywam Marcin Grzejszczak i pracuję dla takiej firmy Pivotal. Czy ktoś z Was zna tę firmę? Pivotal. Okej, dużo osób. Kto używa Springa? Okej, więcej osób. To teraz dla tego diffa, dla tej różnicy, to Pivotal robi Springa. A ja pracuję w zespole Spring Cloud. Kto używa Spring Clouda? To od jutra wszyscy wracacie na projekty i dodajecie Spring Clouda, nawet jeżeli z niego nie będziecie korzystać, ale polecam. I ja prowadzę 3 projekty. Spring Cloud Sleuth, to jest detektyw po angielsku. Zanim dołączyłem do projektu, nie miałem o tym bladego pojęcia. I to jest projekt dotyczący distributed tracingu, czyli po polsku chyba rozproszonego śledzenia systemów rozproszonych. Spring Cloud Contract, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli testach kontraktowych i ogólnie bardzo mnie interesuje temat CI/CD, więc o tym też bardzo chętnie przy pizzy potem z Wami porozmawiam. Mój Twitter handle to jest @Grzejszczak. Tu zawsze za granicą jest super śmieszny żart, że nikt nie jest w stanie tego napisać, więc możecie iść na mój blog tłumaczcoding.com i sobie wziąć mój handle stamtąd. I raz byłem na polskiej prelekcji i tak siłą rozpędu powiedziałem ten żart i okazało się, że nie jest tak śmieszny, jak mi się wydawało. I tym razem chyba jest podobnie. Dobra, idę dalej. Więc o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Mamy, jak w szkole, wstęp dotyczący testów kontraktowych, rozwinięcie, czyli demo, będzie live coding z wieloma różnymi systemami, bo będzie GitLab, Jenkins, Artifactory i 2 aplikacje, czyli na pewno wszystko się uda, tak? Jak zawsze przy live codingu. No i na koniec podsumowanie. W najgorszym wypadku pokażę Wam, nie wiem, wideo tego, jak to powinno wyglądać. Okej. Zaczniemy od tego, o czym nie będziemy rozmawiać. To jest bardzo ważne, bo wcześniej jak robiłem prelekcję o testach kontraktowych, to od razu padło pytanie, a czy to nie jest to samo co? I padało tutaj jakieś określenie. Na przykład schema, WSDL, ESB, XSD, XSLT, te wszystkie rzeczy, z których uwielbialiśmy korzystać i które na pewno wielu firmom dały dużo pieniędzy, ale niekoniecznie fajnie się z tym pracowało. Więc ideą Spring Cloud Contract i w ogóle tych frameworków, czy samego podejścia dotyczącego testów kontraktowych nie jest to, żeby powtórzyć błędy z przeszłości i przede wszystkim nie chodzi nam o to, żeby zrobić ten coupling jeżeli chodzi o API, tak? Że chcemy to API móc rozwijać swobodnie, a nie mieć taki duży coupling technologiczny związany z API. Więc musimy pewne termy, chciałem powiedzieć, pewne pojęcia wyjaśnić. Zacznijmy od producenta. Więc producent jest to aplikacja, która wystawia na świat API, tak? Czyli ma jakiś tam kontroler, jakiś tam endpoint. Albo w przypadku messagingu, kto używa messagingu na co dzień w pracy? Messaging, okej, parę osób. No to producentem wiadomości byłaby aplikacja, która wysyła wiadomość na kolejkę. Mamy konsumenta, czyli to jest aplikacja, która konsumuje API producenta, tak? Czyli wysyłasz request i odbierasz response. Przepraszam, wysyłasz żądanie i dostajesz odpowiedź. Albo jest to aplikacja, która słucha na wiadomości z kolejek. No i teraz co to jest ten kontrakt? Kontrakt jest to
pewna umowa między producentem a konsumentem, jak API ma wyglądać. To nie jest schemat. Więc czym się różni kontrakt od schematu? W schemacie mamy informacje o wszystkich polach na wejściu i na przykład wszystkich polach na wyjściu. I jakie są możliwe statusy. Ale w żaden sposób nie wiemy, jak z tego API skorzystać. Więc kontrakt jest takim bardziej scenariuszem, że jeżeli na przykład jest 100 pól, to w przypadku tego scenariusza interesują nas tylko 3. Tak? 3 na wejściu i na przykład 2 na wyjściu. To jest bardziej, mówi o tym, jak ktoś używa API, niż jakie są wszystkie części tego API. I to samo dotyczy wiadomości. Możemy powiedzieć, jak ta dana wiadomość wygląda i na jaką kolejkę zostanie wysłana, jakie ma nagłówki. No i co to jest ten Consumer Driven Contracts? Kto pierwszy raz słyszy to pojęcie Consumer Driven Contracts? Okej, parę osób. To jak wszystko w IT, jest to bardzo nowe pojęcie, bo w tym roku jest 10. rocznica od napisania artykułu na blogu Fowlera o Consumer Driven Contracts. Nie wykonałem pracy domowej, żeby zweryfikować, czy w latach 50. ktoś tego nie opisał, ale na pewno tak było właśnie. Więc Consumer Driven Contracts jest to podejście, w którym konsument sugeruje, jak API powinno wyglądać i konsument jest tą siłą właśnie napędzającą zmiany w API. I każda zmiana w API wychodzi od konsumenta. I teraz, jeżeli idziecie na jakąkolwiek prelekcję, na jakikolwiek wykład, na jakichś konferencjach, to no jest jedna opcja taka, że ktoś wychodzi i mówi używajcie tego. No i wy wracacie do firmy i przepisujecie wszystko na to nowe rozwiązanie. To jest jakaś opcja, ale lepiej sobie zadać pytanie, jaki problem to rozwiązuje. Bo jeżeli rozwiązuje to problem, którego nie macie, to może lepiej tego nie używać. W naszym przypadku chcemy rozwiązać 2 główne problemy. Czyli pierwsze to jest reużywalność stabów, albo po polsku zaślepek, w testach integracyjnych, a także jakby pomóc w utworzeniu fajnego API, którego można tak naprawdę korzystać bezboleśnie. No dobra, to teraz wyobraźmy sobie taką typową sytuację, że mamy jedną apkę, ona wysyła request do drugiej, czyli mamy konsumenta i producenta, tak? Czyli producent wystawia endpoint, a konsument wysyła tego requesta, czy to żądanie i dostaje odpowiedź. No i teraz pytanie, jak to przetestować? No pierwsza odpowiedź w ogóle, tak? Idziemy na produkcję, YOLO, tak? I produkcja niech nam to przetestuje. Ale inna opcja jest taka, że robimy tak zwaną bieda edition i odpalamy 2 aplikacje i to klikamy, tak? No, jest to bardzo solidne rozwiązanie. Natomiast problem się pojawia, jeżeli ten producent potrzebuje jeszcze 50 innych aplikacji, tak? No, mamy już coraz lepsze laptopy, 32 GB RAMu, 64 GB RAMu, no ale no, kiedyś ten RAM się skończy, tak? I no, ciężko będzie postawić to wszystko na jednej maszynie. No to mamy pewien problem. No ale co to dla nas? Możemy przecież postawić sobie zaślepkę, tak? Zaślepić ten serwis. Kto tak właśnie pracuje, że robi zaślepki, jakieś moki, staby? No, parę osób. A kto w ogóle testuje tego typu interakcje? Okej, mniej więcej tyle samo osób. Czyli reszta w ogóle nie testuje. Jednak wyszło na jaw. No dobra, czyli mamy tego staba. Kto słyszał o takim narzędziu WireMock? WireMock, okej, bardzo dużo osób. To WireMock to jest takie narzędzie na JVM, znaczy może inaczej, JVM-owe narzędzie, bo niekoniecznie trzeba korzystać z niego tylko w świecie javowym, które pozwala wam zastabować albo zaślepić jakiś API. Czyli jeżeli powiedzmy macie usługę zewnętrzną i nie chcecie w testach stawiać tej usługi, to możecie sobie postawić zaślepkę. I możecie tej zaślepce powiedzieć, tu nic nie widzicie, to ja wam przeczytam. Macie request i response i w requestie jest słuchaj, no jak dostanę metodę get i w URL-u mam jakiś powiedzmy wyrażenie regularne, które opisuje mi tego URL-a i jest query parameter, który się nazywa search i on zawiera jakąś tam wartość, czyli jeżeli taki request przyjdzie, zwróć mi status 200 jakiegoś tam JSON-a. Tak? Czyli możemy sobie zaślepić inny serwis i powiedzieć, jak chcielibyśmy, żeby on się zachował. No i wszystko fajnie. Czyli jak z tego korzystamy tak konkretnie? Czyli mamy jakąś tam aplikację, jesteśmy konsumentem jakiejś tam usługi zewnętrznej
Czyli jesteśmy po stronie konsumenta i piszemy sobie staby, czyli zaślepki producenta. Tak? Kto tak robi? Kto tak robi? Okay, jedna osoba, 2, 3, 4. Reszta się wstydzi, ale nic dziwnego. Zaraz powiem dlaczego. Bo tu jest pewien haczyk. Ale jeszcze zobaczmy dokładnie, jak te stawy mogą wyglądać. Czyli mówimy, jeżeli wyślesz requesta z metodą post na URL history, to zwróć status 201 i w nagłówkach application.json, tak? Albo inny przykład, jeżeli wyślesz HTTP request na post na URL history i w ciele mamy tekst 6+6, no to zwróć 400. Ups. Za duże uszy mam. Okay. No i teraz wszystko fajnie, popisywaliśmy to. Nasze testy przechodzą. I teraz powiedzmy, że trzeba wprowadzić nowy endpoint. No, czasami tak bywa. Nazwijmy ten endpoint, tak dla niepoznaki, some non-existent URL. Czyli jakiś URL, którego nie ma. Taki mały hincik, co się będzie działo za chwilę. No i powiedzmy, dogadujemy się z tym producentem, że będzie taki endpoint, tutaj się zdzwoniliśmy, czy tam poszliśmy na kawę do kuchni i drugi zespół mówi nam, no będzie taki endpoint, będzie pan zadowolony. No to spoko, no jak będzie, no to będziemy pisać po naszej stronie, tak? No i piszemy sobie ten kodzik, żeby nam działało po naszej stronie, wyślemy ten request do tego, na ten nowy endpoint, napisaliśmy unity, napisaliśmy integracyjne, wgrywamy na środowisko, gdzie są jakieś te testy end-to-end, no i oczywiście nie musimy się niczym przejmować, bo przecież mamy zielone testy, tak? No to jest normalna sprawa, no testy są zielone, idziemy na produkcję, tak nas uczyli. No i teraz może być pewna sytuacja, oczywiście wam się nigdy nie zdarzyła, ale są firmy na świecie, które miały taką sytuację, że ponieważ stub, czyli ta zaślepka, została napisana po stronie konsumenta, to jaką mamy gwarancję, że ona odzwierciedla rzeczywistość? Tak? No ja sobie coś napisałem, ale to nie znaczy, że to jest prawda. Czyli w moim teście ja tutaj powiedziałem, że droga zaślepko producenta, jeżeli ja ci wyślę takiego requesta, to zwróć mi OK. A potem deployuję na środowisko, gdzie mam testy end-to-end i dostaję 404. No to wychodzi na to, że ten test jest kompletnie bez sensu. Inny przykład z messagingiem i to mi się zdarzyło w jednej z firm, niestety. Ta sama sytuacja. Jeżeli ja sobie ten messaging zaślepię po swojej stronie, to mogę mieć szereg problemów. Z messagingiem jest tak, że w przypadku HTTP mamy komunikację blokującą. Wysyłam request, blokuje się, aż dostanę odpowiedź. Tak? A w przypadku messagingu coś się gdzieś zadzieje i pojawia się message na kolejce. Tak? Ja wtedy sobie poluję, ściągam, no i coś robię. Czyli ja muszę zaślepić pojawienie się wiadomości na kolejce. Czyli ja jako konsument wymyślam, jak ta wiadomość ma wyglądać i jakby triggeruję zachowanie w systemie. Czyli mówię sobie, no załóżmy, że wysłałem sobie taką wiadomość na taki topik, tak? Na taką kolejkę, czy tam topik. No i jest wszystko fajnie. A zdarzyło mi się w jednej firmie niestety, że w rzeczywistości wysyłaliśmy na topik, który się nazywał fu, a słuchaliśmy na topiku, który się nazywał bar. Więc feature działał, ale nie do końca, tak? Bo wiadomości zostały wysłane, żadna nie została odebrana. Innym problemem jest to, że tutaj jako konsument ja definiuję, jak ma wyglądać wiadomość, tak? Czyli mam z reguły, jeżeli to jest świat javowy, to mam jakiegoś tam podjosa, jakąś klasę, która definiuje, jak ma wyglądać wiadomość. Tylko problem polega na tym, że dokładnie ta sama klasa jest używana przy deserializacji wiadomości. Tak? Czyli macie powiedzmy klasę myMessage i robicie wyślę wiadomość, czyli robię new myMessage, tak? I wypełniam danymi i wysyłam. Tylko dokładnie ten sam myMessage jest w klasie czy w metodzie, która nasłuchuje. Czyli jeżeli zrobiliście literówkę w polu, to zrobiliście ją od razu w dwóch miejscach. Przy wysyłce i przy odbiorze. Natomiast w rzeczywistości, jeżeli macie literówkę, no to macie ją tu, a nie tu. I tutaj wam wywali się przy deserializacji, że nie wiadomo, co to za pole. I to też niestety
mi się zdarzyło. Stąd w ogóle jakby powstał ten framework i to jakby analizowaliśmy to podejście Consumer Driven Contracts. Czyli typowe problemy, jeżeli chodzi o reużywalność i walidowanie zaślepek, jest związanych z tym, że zaślepki są po stronie konsumenta. I to jest bardzo duży problem. Konsument definiuje, jak się zaślepka ma zachować. W jaki sposób możemy zweryfikować, że ten stub jest aktualny? No, trzeba byłoby co chwilę sprawdzać w kodzie producenta, czy się zmieniło, czy się zmieniło. O, zmieniło się, dobra, to ja muszę u siebie poprawić. No dobra, a teraz kto robi mikroserwisy? Kto robi mikroserwisy? Świetnie. Kto chce robić mikroserwisy? Wszyscy, no pewnie, bo teraz wszyscy robimy mikroserwisy. O to chodzi, tak? Bo teraz nie umiemy robić monolitów, a jak jeszcze do tego zepsujemy ten monolit i jeszcze popsujemy mikroserwisy, to już nigdy nas nie zwolnią, tak? To jest bardzo dobry kierunek. I teraz w jednej z firm było tak, że mieliśmy migrację z monolitu do mikroserwisów, czyli przez bardzo długi czas monolit był źródłem danych. Tak? Jak kolejny mikroserwis się pojawiał, to odpytywał monolit o dane. Daj nam dane klienta na przykład. No tylko pojawił się pierwszy mikroserwis, drugi, trzeci, piąty, 10. Wszystkie potrzebowały danych klienta. Czyli wszystkie wykonywały ten sam request do monolitu. I wszystkie robiły swoje własne zaślepki. I wszystkie te zaślepki były beznadziejne, bo były pisane po stronie konsumenta, czyli tych 10 konsumentów. Czyli każdy marnował czas, żeby napisać stuba do monolitu i w ogóle to nie miało żadnego sensu. No ale coś płacił za to, to można było robić. Skąd mamy pewność w przypadku messagingu, że wysyłamy albo słuchamy na wiadomości na odpowiedniej kolejce? No i kwestia deserializacji to jest kolejna kwestia. OK. No to co z tym API, żeby było ładne? Ja tak sobie zastanowiłem się pewnego dnia, dlaczego konsument się nazywa konsumentem? Tak filozoficzne pytanie. Konsument, tak? No, być może dlatego, że konsumuje to API, tak? Konsument, albo konsumuje tę wiadomość. Czyli najprawdopodobniej to konsument będzie używał tego API, a nie producent. Tak? No bo producent tylko wystawia to API. Tak naprawdę producent nigdy nie korzysta ze swojego API, no bo po co? Tak? No producent nie wysyła sam sobie wiadomości. Więc byłoby fajnie, gdyby na przykład to API odzwierciedlało potrzeby konsumentów. Tak sobie myślę. Nie? W szczególności w tym momencie łzy się pojawiają w oczach wszystkich frontendowców, którzy musieli lewą nogą przez prawe ucho próbować zlepić ten request z frontu, żeby łaskawie backend odpowiedział. Tak? No tak niestety bywa. I co by się stało, tak przez chwilę pomyślmy, gdyby konsument powiedział, no słuchajcie, w zespole producenta, no ja na przykład po swojej stronie byłoby bardzo fajnie, gdybym mógł wysłać taki request. I wtedy producent mówi, okej, skoro ty używasz, to może tak zróbmy. No, teoria, tak? Zobaczymy, jak to działa w praktyce. Kolejna rzecz. W jednej z firm, w których pracowałem, mieliśmy taką zasadę Boy Scout Rule, tak? Czyli wchodzicie do kodu i jak taki harcerz widzicie, o, brzydki kod, naprawię. No i każdy tak zrobi i żyje się lepiej, tak? Wszystkim. No ale nasz junior developer postanowił, że zrobi się takim harcerzem i poprawił literówkę. No wszystko fajnie, tylko poprawił literówkę w API. Co oznacza, i nie powiedział o tym wszystkim klientom, co oznacza, że jak poszliśmy na produkcję, to wszyscy nasi klienci wysyłali requesta z literówką, więc leciały jakieś tam 500, że co to w ogóle ma być. Tak? Więc wyobraźmy sobie, że zmiany API nie mają miejsca, kiedy producent się obudzi rano i powie zmienię API, tylko konsument na przykład powie, no mnie by się coś tam przydało. Tak? Właśnie odwróćmy to. Co może się stać w momencie, w którym nie ma współpracy między zespołami? Teraz taka bardzo ważna rzecz. Podejście do Consumer Driven Contracts, niezależnie od tego, jakiego używacie narzędzia, nie uda wam się, jeżeli macie problemy komunikacyjne w firmie. To już jest kaplica, to nie ma szans, żeby coś się udało. Więc najpierw trzeba tę kooperację poprawić, albo ją ustanowić w ogóle,
Bo jeżeli nie będziecie ze sobą współpracować, to jeżeli na przykład chodzi o API, mogą się pojawić takie rzeczy, tak? Że powiedzmy oczekujemy pewnych rzeczy i mamy wrażenie, że pewne rzeczy będą działały, ale nie do końca działają. Inny przykład jest taki, że mamy te testy takie unitowe, czyli po naszej stronie oczekiwaliśmy takich pól, a po waszej takich, no i potem to jednak się nie skleiło. No i absolutnie mój ulubiony to jest taki przykład niekompatybilności, w której no rzeczywiście są pewne problemy komunikacyjne. Tak? To nie chcemy takich sytuacji. Nie chcemy takich sytuacji, trzeba te sytuacje zdecydowanie poprawić. To jest przykład właśnie niedogadania się pól. Tak? No ja myślałem, że tu będzie age, name i coś tam. No jest age, name i coś tam, ale tutaj jeszcze 2 miały być, a ja mam inne 2. Tak? No i to też się zdarzyło nieraz. Tak? To się nie uda. I potencjalną odpowiedzią na to jest właśnie podejście Consumer Driven Contracts, a implementacją tego rozwiązania jest Spring Cloud Contract. No i oczywiście teraz najciekawsza rzecz, czyli demo. Będziemy sobie kodować. I będziemy mieli 2 aplikacje. Konsumentem będzie aplikacja, która będzie chciała się napić piwa. Tak? Ktoś wchodzi do baru i chce piwo. I teraz tą naszą aplikacją będzie, dajmy na to, kelner. No i kelner robi jedną rzecz dobrze, czyli daje piwo, ale nie do końca wie, czy może piwo sprzedać. Tak? No bo na przykład trzeba zweryfikować, czy wiek jest odpowiedni. A nasz kelner jest rewelacyjny, jest jak program w Linuxie, czyli robi jedną rzecz dobrze i nic ponadto. Dlatego musi odpytać producenta, czyli menedżera, czy ta osoba może mieć to piwo sprzedane. Tak? No i menedżer mówi, no tak albo nie. Czyli feature, który zaimplementujemy, to jest, jeżeli użytkownik czy ta osoba, która weszła do baru, jest zbyt młoda, to jego piwa nie dostanie, w przeciwnym razie to piwo dostanie. Czyli mamy konsumenta, mam 22 lata, wyskakuj z piwa, może dostać piwo, no i status jest OK, ten gość z imieniem Marcin może dostać piwo, no i jest odpowiedź, że jest wszystko w porządku. Inny przykład jest taki, że mam 17 lat, czy piwo może być sprzedane? Nie może, no jak w życiu, oddal się. I teraz kto jest kim? Najlepiej, żeby miał tu 2 laptopy, aby były 2 osoby, żeby podzielić się konsument, producent. No niestety budżet jest niski w moim przypadku, więc będę zmieniał kolory po prostu. Tak? Jeżeli będziecie widzieć coś białego, biały terminal, białe IDE, to jesteśmy po stronie konsumenta. Czarny terminal, czarne IDE po stronie producenta. I teraz jaki jest flow? Robimy Consumer Driven Contracts, czyli konsument będzie najpierw się bawił API w taki sposób, żeby odpowiadało potrzebom konsumenta. I w momencie, w którym ten konsument się tam bawi, coś sobie tam naklepał, to na koniec powie producentowi, słuchaj, to jest API, które byłoby fajne, to może zaimplementuj. I wtedy producent implementuje to brakujące API i w momencie, w którym zakończył, to konsument może jakby przełączyć się z takiej pracy lokalnej w taką pracę globalną, nazwijmy to. Bo po tej stronie konsument sobie pracował tylko na laptopiku, rozkminił to API, ale nie może jakby iść na produkcję. A tutaj już konsument będzie mógł iść na produkcję, bo producent skończył swoją pracę. Czyli flow pierwsze będzie takie, że mamy sobie konsumenta, mamy producenta i producent będzie miał, po stronie producenta będziemy definiować kontrakty. Czyli tak jak pokazywałem wam wcześniej, konsument miał w tym złym podejściu, konsument sam zaślepiał serwis producenta. Teraz kompletnie to odwracamy. Robimy tak, że jakby definicja tego, jak chcemy, żeby te staby wyglądały, będzie leżeć z producentem. Dlaczego to ma to sens? Dlatego, że chcemy zwalidować, czy te zaślepki, te staby są prawdziwe, no a wobec kogo możemy to zwalidować? No wobec producenta, no bo producent definiuje API. Tak? Dlatego to, co zrobimy jako konsumenci, to sobie sklonujemy kod producenta. W tym kodzie producenta nie będzie żadnego kodu produkcyjnego, tam będzie pusto i pokażę wam, jak w takim przypadku, w którym producenci nie mają grama kodu produkcyjnego, my jako konsumenci możemy sobie prototypować API. Czyli prototypujemy API, bawimy się i na koniec wysyłamy pull requesta do
producenta, mówiąc, to jest API, które nam się podoba. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby co, to jeszcze dzisiaj to działało. To się od razu już zabezpieczę. Będziemy sobie generować projekt. Kto zna tę stronę? Okej, sporo osób. Dla tych, co nie znają, powinna być to wasza strona domowa. Start.spring.io, jak to mówi Josh Long. Jest to strona, na której możecie sobie wygenerować projekt Spring Bootowy. Możecie sobie wybrać, czy Mavenowy, czy Gradle'owy, czy Java, Kotlin, czy Groovy, która wersja Spring Boota. I powiedzmy, że nazwiemy jakoś tę naszą aplikację. Tworzymy aplikację konsumencką, tak? No to nazwijmy ją Bar Service albo Bar Consumer. I możemy zdefiniować, jakie zależności chcemy, żeby zostały dodane do naszej aplikacji. Rewelacyjna rzecz z tym związana jest to, że wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, każda zależność jest za darmo. Czyli ja sobie dodam na przykład zależność do weba, bo mogę, tak? Dodam sobie do aktuatora i też dostanę tę zależność, tak? Dodam sobie Lombok'a, bo zawsze zapominam i na pewno mi to rozwali projekt. I dodam jeszcze kontrakty i to chyba wszystko i generuję projekt. I nie mam internetu, chyba. Jest internet, dobrze. Czyli coś się tam ściągnęło, jakiś zip się pojawił. Mamy biały terminal, tak? Po stronie konsumenta. Robię sobie tu unzipa i teraz otwieram białego IntelliJ'a. Pyk, pyk, pyk. Zrobiłbym to z command line'a, ale oczywiście postanowiłem zupdate'ować sobie ideę tuż przed prezentacją, więc na pewno wszystko by się udało. I sobie wciągam projekt. Dobra, i oczywiście teraz ściągam pół internetu, żeby zrezolwować zależności. Nawet szybko poszło. Czyli mamy sobie projekt Spring Bootowy, mamy starter do Spring Boota wersji 2.1.3. Po co to robimy? Po to, żeby nie podawać żadnych wersji z palca, tylko wszystko dostajemy od Spring Boota. Nasza aplikacja nazywa się Bar Consumer, czyli zostało to uwzględnione tak jak zdefiniowaliśmy to na stronie. I mamy te wszystkie zależności, czyli aktuator, web, Lombok, no i Spring Cloud Starter Contract Subrunner. Po co to jest, to zobaczymy później. I tutaj mamy zależność do release traina Spring Clouda. Dla tych, co jakby nie kojarzą tego tematu za bardzo, żeby korzystać ze Spring Clouda, możecie sami podać wersję, ale chcemy, żeby było wam jak najwygodniej, dlatego wypuszczamy coś takiego, co się nazywa release trainem. Tak? Czyli to jest pod jednym, że tak powiem, parasolem, pod jedną wersją x różnych wersji bibliotek. Tam jest chyba blisko kilkanaście projektów, które prowadzimy. I żebyście nie musieli pamiętać, która biblioteka jest z której wersji, wystarczy, że dołączycie te sekcje i wtedy my automatycznie wiemy, że na przykład Spring Cloud Contract to jest tam w jakiejś wersji. No dobra, to teraz to, co zrobimy, to jest to, co robilibyście na co dzień, tak? Czyli zaczniemy od testu. Tak? TDD, to trzeba zacząć od testu. Dobrze widać ten kodzik z tyłu? Dobra. OK, no to wywalamy na razie to i napiszemy sobie test. Co my w ogóle chcemy zrobić? Jesteśmy tym konsumentem, to chcielibyśmy wysłać jakiegoś tam requesta do strony producenckiej. No dobra, czyli should send a request for beer, coś takiego. No dobra, czyli teraz co? Jakiś given request. Słabe to TDD będzie, czyli when we send it, then we get a response. No tak trochę generycznie, nie? Opisałem pół internetu w tym momencie. Czyli żeby to miało sens, to ja muszę jakoś sobie jakieś API wystawić, tak? No ale nie będę odpalał tego producenta, tym bardziej, że tam nie ma grama kodu produkcyjnego. Czyli tutaj w tym momencie co zrobię, to sobie sklonuję kod producenta i postaram się tam nim trochę pobawić. Czyli wchodzę do mojego GitLaba, którego mam tutaj lokalnie odpalonego i mam kod producenta. Czyli ja sobie go sforkuję, czyli zrobię jego kopię. Na pewno wszystko się uda. Forkujemy. OK. I ja sobie go teraz sklonuję lokalnie.
Ok, czyli robimy sobie git clone. A może wezmę to wyżej, żebyście widzieli. Git clone i producer clone. Ekstra. No i otworzę sobie drugie okienko z tym moim sklonowanym projektem. Downloads, producer clone. Dobra, co my tu mamy? Mamy błąd w idei, oczywiście. Co my tu mamy? No mamy jakiś tam kodzik, no tylko tu ten kodzik nic nie robi, tak? Mamy jakąś tam producer application, tu nic nie ma. Mamy jakiś test, który nawet nie mamy tego testu za bardzo. To, co nas interesuje, to to, że po stronie producenta mamy zdefiniowany pewien plugin. Plugin właśnie związany ze Spring Cloud Contractem. Momencik. O, plugin związany ze Spring Cloud Contractem, który będzie pewne rzeczy robił, które opowiem wam za chwilę. Ale ja jako konsument chciałbym teraz się pobawić tym API. Czyli w katalogu Source Test Resources Contracts zdefiniuję API. Czyli zdefiniuję kontrakt, który chciałbym, żeby strona producencka zrealizowała. Czyli nazwę sobie zrobię sobie pliczek should grant a beer if old enough i napiszę to w Groovim. Kto chce uciec teraz, bo usłyszał słówko Groovy? Nikt, to bardzo dobrze. Dla osób, które mają tragiczne doświadczenia z Groovim, nie bójcie się, ponieważ tutaj użyjemy tylko DSL-a. Ponadto ja osobiście uwielbiam Grooviego i mniej więcej wiem, jak pisać w nim, żeby potem nie bolało. Przede wszystkim należy nie używać tych dynamicznych części Grooviego. I dlatego cały DSL, który zaraz zobaczycie, jest jakby statycznie typowany. Ja mam mnóstwo zalet, ale pamięć nie jest jedną z nich, dlatego ja tego DSL-a nigdy nie pamiętam, ale chcę, żeby kompilator mi pomógł w tym, tak? Więc zaczynam sobie pisać kontrakt make. To oznacza, że chcę stworzyć sobie ten kontrakt, tak? Mógłbym sobie zrobić jakiś opis. Jak widzicie, IDE podpowiada mi, jakie metody mogę wpisać. I mogę na przykład tu napisać should grant a beer for somebody who is old enough, czy cokolwiek. Czyli mogę opisać w sposób, który jest zrozumiały dla ludzi. I teraz co mamy w takiej komunikacji po HTTP? No jest jakiś request i jakiś response, tak? No to jest request i jest response. No dobra. Teraz request musi mieć co? No pewnie jakąś metodę. Metod jest. No to post na przykład. No dobra, no to wysłamy tego posta. Teraz jakiś URL. No dajmy na to, że check. Cokolwiek. Jakieś nagłówki by się przydały. No to headers. No i teraz jakiegoś JSON-a. No wszyscy robią JSON-a. No to my też robimy JSON-a. Content type, application, JSON. No fajnie. No body by się jakieś przydało, tak? Co tu się stało? Jakiś enter. Body by się jakieś przydało, no to robimy body. I teraz w Groovim, w ogóle JSON to jest tak naprawdę bardzo prosta struktura, tak? Bo może być prymitywem, mapą, listą map, mapą listą obiektów, prymitywów. No nie jest prostą strukturą, ale w większości jest mapą, tak? Jak można opisać mapę w Groovim? Można zrobić w ten sposób, że mamy takie brakiety i robimy klucz, wartość. Tak? I to się może nam zmapować potem na JSON-a o takiej strukturze. Więc w naszym przypadku mamy tutaj imię Marcin. Age, tam było, ile nakłamałem? 22. No niestety. No trudno, nic się z tym nie da zrobić. Odpowiedź, tak? Czyli to mamy ten request już pełen, tak? Mamy metodę, URL, headery i body. Tu po tej stronie mamy jakiś status i no to jest chyba 200, tak? Ale to każdy pamięta. Ale są te jakieś tam inne bardziej skomplikowane i można tego za bardzo nie pamiętać, więc można po prostu poprosić Spring Cloud Contract, żeby podpowiedział nam, tak? I sam sobie potem wpisał, jaki to jest numerek, tak? Jak to sprawdzę, to no tutaj source'y się nie dociągnęły, no ale podpowie mi, że to jest 200, tak? Wracaj. No to jest 200.
No dobra, to teraz tak, headery zrobimy te same. Headery robimy te same. I teraz jeszcze body by się przydało, tak? Tam było coś ze statusem. No to moglibyśmy zrobić mapę, ale możemy też zrobić coś dużo fajniejszego, akurat w porównaniu do Javy. Kto w Javie musiał kiedyś napisać JSON-a? Nie bójcie się, jesteśmy wśród swoich, to się nie nagrywa, nie, nagrywa się. Ogólnie nie ma nic fajniejszego niż jedziemy, escape, tak, trzeba escape'ować, tak, no super, fajna rzecz. A można użyć Grooviego i zrobić sobie takie 3 quote'y i napisać jak człowiek, status, ok, i name Marcin. I już. I wtedy Groovy escape'uje wszystkie te dziwne znaczki za nas. Ok, no to jest chyba już jakiś prototyp API, tak? Chyba wszystko jest tutaj, co byśmy potrzebowali. To zróbmy jeszcze ten przykład, zróbmy jeszcze taką jedną rzecz, że wrzucimy sobie to wszystko w katalog, w którym opisuję moje potrzeby jako aplikacji, tak? A ja się nazywam Bar Consumer. Więc sobie wrzucimy to tu, w Bar Consumer i teraz stworzymy sobie drugi pliczek, czyli should reject a beer if too young. I tam było, dobra, tak description wywalę, bo nie chce mi się tego update'ować. I to było 17 chyba, tak? I robimy wtedy not OK. No dobra, czy przybliżyło nas to do jakiegokolwiek sukcesu? No średnio, no można byłoby to na jakimś Confluencie czy innym wiki spisać i efekt byłby dokładnie taki sam. Więc co my chcemy tak naprawdę osiągnąć? Chcielibyśmy, żeby to się zamieniło w jakąś zaślepkę, tak? I właśnie po to pokazywałem wam ten plugin Spring Cloud Contract, bo on potrafi to zrobić. Czyli jeżeli teraz ja wejdę sobie do tego sklonowanego producenta i zrobię ulubioną komendę nas wszystkich, czyli maven clean install. Jakiego switcha mi brakuje? Skip tests. Tak? Po co te skip tests, to powiem wam za chwilę. To zobaczymy, że jak odpalamy ten plugin, to on robi 2 rzeczy. Pierwsza, generate tests, ponieważ stworzenie kontraktu nic nam nie daje. Jak możemy się upewnić, że producent zachowuje się tak, jak opisaliśmy to w kontrakcie? No, trzeba byłoby to przetestować. Więc to, co możemy zrobić za pomocą tego pluginu, to wygenerować testy, które to zweryfikują. Ale my teraz jako konsumenci nie chcemy weryfikować, czy to jest prawda, bo my się chcemy pobawić API, chcemy sobie sprototypować, tak? Producent nie ma grama kodu produkcyjnego, więc chcemy po prostu się pobawić tym API. Więc to sobie skipujemy, ale czego nie skipujemy, to zamiana naszych kontraktów w staby. I teraz po co ja wam mówiłem o WireMocku? Ano po to, że tu w bebechach to, co nam udało się zrobić, to wygenerować staba wiremockowego, który opisuje dokładnie to, co było w kontrakcie. Czyli jeżeli wyślecie requesta z metodą post pod URL check i macie content type application JSON i body zawiera pole age JSONowe równe 22, a name jest Marcin, to zwróć status 200 i body no, name Marcin, status OK, tak? Czyli to, co do tej pory wy jako konsumenci robicie po swojej stronie, albo z kodu, albo robiąc takiego JSON-a, teraz zostanie wygenerowane od producenta. Ma to jakiś sens? Jeżeli nie ma, to za chwilę będzie miało, bo trzecią rzecz, którą zrobiliśmy dzięki temu pluginowi, to zainstalowaliśmy te staby sobie lokalnie. Tak? Czyli widzimy, że konsument, który się nazywa com-example, Beer API Producer w wersji 0.01 release ma zainstalowane staby lokalnie w moim M2. Tak? Dla tych, co na co dzień jakby nie pracują za bardzo z Mavenem czy z Gradle'em, tylko po prostu używacie tego tak no bez wchodzenia w szczegóły, to jak zrobicie install czy publish to Maven local to w Gradle'u, to co się zadzieje, to w waszym katalogu M2 na waszych dyskach zostanie ten jar zainstalowany. Tak? No to udało nam się jako konsumentom zainstalować zaślepki producenta na naszych laptopach. Dobra, po co my to zrobiliśmy? Wróćmy tutaj do naszego tego pięknego testu. Chcielibyśmy wysłać ten request w końcu, tak? No to teraz wiemy, że
powinniśmy mieć jakiegoś tam tego persona. I teraz z Lomboka możemy sobie zrobić tu data. Chyba tu muszę włączyć w ogóle annotation processing jeszcze. O, i wtedy Lombok nawet ma szansę zadziałać. I on powinien mieć name i on powinien mieć age, tak? Taki jest request. Czyli mamy person równa się new person. I pojawił mi się konstruktor? Nie pojawił mi się. All args constructor, no args constructor, teraz lepiej. O, lepiej. To robimy Marcin, age 22, tak? Czyli zmieniamy nazwę testu, should grant peer if old enough. Teraz powinniśmy go wysłać. To robimy new rest template i post miał być, tak? Post for object, http, localhost i teraz na jakim porcie? No dobra, to jeszcze nie wiemy. To sobie wpiszmy na razie tutaj port. Int port plus this port i to był URL check, tak? Teraz jakieś to body trzeba wysłać i to będzie ten person i to musi nam zwrócić jakiegoś responsa. No dobra, to zróbmy tego responsa. Class response. To sobie skopiujemy. OK. I tam było co? String status i chyba string name też, tak? Dobra. To mamy response. No dobra, i teraz trzeba zweryfikować, co mamy w tym responsie, czyli co? BDD assertions. Kto słyszał assert.j'u? Assert.j, ok, sporo osób. A kto używa Hamcresta na co dzień? Okay. To sugestia jest taka, żebyście nie używali Hamcresta, używali assert.j'a, bo wasze życie będzie dużo łatwiejsze. Ja w Hamcrestie nigdy nie pamiętałem znowu, jakie te matchery mogę użyć dla danego typu, a w assert.j'u wam ten problem znika, ponieważ typ wam zdefiniuje, jakie matchery są, tak? Czyli jeżeli tu mam tego responsa i na nim zrobię response.getStatus, to assert.j podpowie mi, jakie metody mogę mieć. Na przykład is equal to i tam powinno być OK chyba, tak? A name powinno być Marcin. No dobra, i teraz powiedzmy, że chcemy to mieć na jakimś tam porcie 9876. Kto uważa, że jak odpalę ten test, to on przejdzie? Okay. Kto uważa, że nie przejdzie? Okay. Kto ma to gdzieś? Bo tutaj div się nie zgadza znowu. No dobra, odpalimy, zobaczymy. No ja podejrzewam, że no nie przejdzie, no bo dlaczego miałby przejść? Connection refused powinno być, tak? No chodźżesz. No connection refused, no bo nic nie odpaliłem na tym porcie 9876. Teraz to, co mogę użyć, to jest właśnie ten Spring Cloud Contract. Żeby go użyć, zrobimy tak. Run with Spring Runner. Wow, trzeba użyć Springa. Użyjemy Spring Boota i teraz powiemy, że bardzo chcielibyśmy autoconfigure stab runner. Chcielibyśmy odpalić staby producenta. Jak możemy to zrobić? No po pierwsze trzeba podać jego koordynaty, czyli tam było co? Com example beer, co? Beer API producer. O. Beer API producer. Potem moglibyśmy podać, w jakiej wersji on był. Czyli co? 001 release. 001 release. Nie pomyliłem się. Jaki jest jego classifier, czyli ta końcóweczka, tak? Stubs. No i teraz na jakim porcie? No 9876. Kolejna rzecz, którą powiemy, to słuchaj, te staby to są u mnie lokalnie, na moim M2. Bo staby mogły być na przykład w jakimś Artifactory czy innym Nexusie, ale na razie są u mnie. Czyli teraz, jeżeli tego nie skopałem, a wszystko wskazuje na to, że nie, to być może to zadziała. Oczywiście jest to live coding, więc na pewno to nie zadziała. O, zadziałało. No to jest wielkie zaskoczenie. Teraz zobaczmy, co tu się stało w ogóle, o co tu chodzi. Tu mamy jakieś logi i nagle się okazuje, że powiedzieliśmy Spring Cloud Contractowi, że chcemy, żeby dociągnął zaślepki. Potem on mówi, no dobra, powiedziałeś, że chcesz,
żeby te zaślepki były dociągnięte z twojego lokalnego M2. No to fajnie. Powiedziałeś, że wersja jest 001 release. No to słuchaj, znalazłem to u ciebie na Home Marcin M2, czyli to jest u ciebie na dysku. Po czym widzimy, o tutaj, że w tle odpalił się WireMock. Normalnie wy to robicie ręcznie, a tutaj wszystko się dzieje automatycznie. Czyli dla danego producenta odpalił się WireMock i został zapakowany zaślepkami, które zostały wygenerowane w mojej tej pracy lokalnej. Tak? I udało mi się wysłać prawdziwy request na prawdziwy port i dostałem odpowiedź. Tak? Czyli udało mi się sprototypować API bez wysyłania ticketa do producenta, który to ticket byłby rozważony przez pierwszy miesiąc, a potem 3 miesiące później dostałbym jakąś zastabowaną implementację tego API. Niestety byłem w takich projektach, że tak to wyglądało. No dobra, to co ja mogę robić więcej? Czyli powiedzmy, że mam jakiś ten prototyp API, to teraz co ja mogę zrobić więcej w tej mojej takiej zabawie dotyczącej prototypu? No mogę na przykład powiedzieć, że to, że ja muszę ten wiek podawać na taką zwaną przysłowiową pałę, mi nie odpowiada. Wolę, żeby to było bardziej dynamiczne, bo ten wiek się zmienia. Może wiek nie jest najlepszym przykładem, ale wyobraźcie sobie, że macie tu czas albo IDIC bazodanowy. No to trochę słabe, żeby to zabijać na pałę czas w testach. Tak? To możemy podać dynamiczne jakby części naszego kontraktu. Czyli powiemy, że użyjemy takiej metody $, że age powinien być zgodny z pewnym wyrażeniem regularnym. I teraz bardzo ważna rzecz. W przypadku testów kontraktowych, bo ktoś może pomyśleć, o to brzmi super, czyli zacznę każdy feature implementować w testach kontraktowych. No nie. Testy kontraktowe służą do tego, żeby zweryfikować kompatybilność API, a nie czy feature się zgadza. Czyli jeżeli w Polsce trzeba być powyżej 18, żeby dostać piwo, to nas tutaj kompletnie nie interesuje, tym bardziej, że regexa dla 18 będzie trudniej zrobić niż 20+. Więc zrobimy sobie tak, że jeżeli ktoś jest 20+, czy to jest wyrażenie regularne na 20+, tak? Pierwsza cyferka od 2 do 9, druga od 0 do 9, to dostanie to piwo. Tak? Umawiamy się, że dla potrzeb testów kontraktowych, niezależnie od tego, jaka jest prawdziwa implementacja, to będzie prawda. I możemy zrobić to samo tutaj dla drugiego przypadku 0,1, 0,9. Tak? I wtedy jak ja sobie to jeszcze raz lokalnie zbuduję i opuszczę testy, to wygeneruje mi się nowy stub. Jak tu wejdę, to zobaczę, że zmienił mi się JSON path dla danego pola, czyli mam już tutaj regular expression. Kolejną fajną rzeczą związaną ze Spring Cloud kontraktem i z WireMockiem jest to, że nie musicie pisać tego samemu. Jeżeli macie na przykład 40 pól w JSONie, to pisanie JSON pathów z wyrażeniami regularnymi nie jest sympatyczne. Tak? I my robimy to za was. Czyli teraz wygenerowałem nowe stuby, czyli jako konsument mogę na przykład tutaj podać 67 i jeżeli odpalę ten test jeszcze raz, to powinno to przejść, bo brane są pod uwagę nowe stuby, które właśnie wygenerowałem i testy przechodzą. No dobra, ale o co chodzi z tym consumer driven, tak? Chodzi o to, że ja jako konsument opisałem bardzo konkretne moje potrzeby, tak? Ale nie każdy ma takie potrzeby. Czyli jeżeli ja teraz wrócę tutaj do tego sklonowanego producenta i przypuśćmy, że mamy drugiego konsumenta. Jeden to się nazywa bar consumer, drugi się nazywa full consumer, tak? To każdy może mieć różne potrzeby. Jedni korzystają z tych pól, drudzy korzystają z tamtych pól. I jest to absolutnie w pełni w porządku. I to jest ta różnica między schematem a kontraktem. Bo ja jako full consumer mówię, ja to w odpowiedzi nie chcę mieć name, tylko chcę mieć surname. Tak? Surname. Czy ma to sens? No czemu nie? No powiedzmy, ja jako inny konsument potrzebuję innych pól. Ja jako konsument, który się nazywa full consumer, nie chcę w ogóle mieć świadomości, że tam istnieje jakieś inne pole poza status i surname. Tak? To powiedzmy, zbuduję to znowu lokalnie i zobaczymy, co mi to da. Teraz po stronie testów konsumenckich ja powiem, że ja to się nazywam w ogóle
bar consumer, to jest moja nazwa aplikacji i włączę te opcje tego trybu Consumer Driven Contracts. No i teraz odpalmy ten test. Zobaczymy, czy to wpłynie w jakikolwiek sposób na nasz test. No nie, jest zielono. Wspaniale. Czyli nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to, jak bar consumer postrzega rzeczywistość. A co jeżeli ja bym powiedział, że ja się nazywam Foo Consumer, tak? Sprawdźmy, co się zadzieje. Czyli ja jako Foo Consumer oczekuję, że w odpowiedzi będę miał pole surname. No, coś się wykrzaczyło. Co tu się stało? No okazuje się, że ta asercja się wywaliła, że odpowiedź powinna mieć pole name. A tego pola nie ma, ponieważ Wiremock nam mówi, że wysłał nam surname. Tak? Czyli podejście Consumer Driven Contracts polega na tym, że każdy konsument opisuje to, jak dany konsument korzysta z API. Czyli jeżeli dostaje coś, czego nie chce, to mało mnie to interesuje, ale chcę dostać dokładnie to, na czym mi zależy. Tak? Czyli żeby to przeszło, musiałbym zamienić tutaj w responsie name na surname. No dobra, no to pobawiliśmy się, jest pięknie. To teraz to zrobimy pull requesta do tego sklonowanego producenta. Tak? Czyli robimy nowego brancha, git checkout b pull request, nowe kontrakty. A co? Git push pull request. Ok, czyli spuszowaliśmy to, wracamy do naszego GitLaba i chcemy zrobić merge requesta, czyli mówimy, drogi producencie, to są kontrakty, które my uważamy jako konsument, że są fajne. W międzyczasie rozmawialiśmy, bo to nie jest tak, że na przykład od jutra zaczynacie to podejście i po miesiącu pracy nad kontraktami wysyłacie do producenta sugestię, że no słuchaj, tu jest 500 nowych endpointów, jutro mamy deadline, proszę to zrobić. Tak? No, byłem w jednej takiej firmie, to się nie sprawdza, to się nie uda. Więc nie, no, to jest konwersacja cały czas ma miejsce. No dobra, wysłaliśmy tego pull requesta, no i co teraz się zadzieje? No zadzieje się to, że ten producent przejmie tego pull requesta, zobaczy, co tam zostało napaćkane i będzie musiał napisać brakującą implementację. I jak ta implementacja zostanie napisana, branch zostanie zmerdżowany, to Jenkins zbuduje ten projekt i wygeneruje dwa artefakty. No, jar z aplikacją i jar ze stabami. No dobra. To już 1/3 dema za nami, nawet się nie wysypało. Czyli teraz mam czarny terminal, cd downloads i teraz jestem tym producentem, wchodzę sobie na GitLaba i mówię, wchodzę sobie tu do producenta i mówię, o, mam tu merge requesta, no to ciekawe. To sobie sklonuję mój projekt, git clone, producer, dobra. To zobaczmy, co tam mam na tym branchu. Wchodzę sobie tu w merge requesta. O, nowe kontrakty. No dobra. Changes. No ktoś tutaj mi jakieś nawalił kontraktów. No dobra, niech będzie. Zobaczymy, co to jest. Zrobię tak, że ja sobie tego brancha wezmę lokalnie na moim dysku. Ściągnę. Czyli odpalam sobie fetcha, ściągam tego brancha lokalnie i checkoutuję go jako nowego brancha. OK. I odpalam sobie teraz ten projekt. Producer. Zaraz zmienimy kolor. Powinno być czarne. Czyli ja jako producent otwieram projekt mojego producenta wraz z merge requestem. Darkula, jedziesz. Nie no, pełen sukces. Jeszcze raz. Darkula. O, od razu lepiej. No dobra, co my tu mamy? No mamy te kontrakty. OK.
mam tutaj kodzik. No nic tu nie ma. No spróbuję to zbudować. No, co się może zadziać, tak? Testów nie mam żadnych, no bo ja testuję na produkcji. Jedziemy. O! Testy się wywaliły. No to ciekawe. No nie płacą mi za testy, tak? Co my tu mamy? Okazuje się, że dzięki temu pluginowi, tym razem nie zrobiliśmy tego switcha skip test, wygenerowały nam się testy. Oczywiście IntelliJ chce mnie bardzo denerwować i nie chce dodać na ClassPath pewnych rzeczy. Pyk, pyk, pyk. O. I wygenerowały mi się dwa testy. Co tu chodzi? Bar consumer test. No dobra. Domyślam się, że dotyczy to tego bar consumera. Should grant a biref old enough. No to wygląda jota w jotę jak ten pliczek. No i co było w tym pliczku? Że URL check, content type application JSON, name Marcin i jakiś tam age. No dobra, a co tu mamy? No mamy, że jest request, content type application JSON, Marcin age 69, no i wysyłamy ten request na check. No dobra, a co tu dalej było? No i response jest status OK, content type application JSON i jakaś tam odpowiedź. No kurczę, no to tutaj dokładnie to samo mamy, tak? Czyli content type jest weryfikowany w odpowiedzi i patrzymy, czy odpowiedź się zgadza. Czyli wygenerował nam się test, który weryfikuje, czy rzeczywiście nasze API spełnia te wymagania. No to fajnie, bo nawet nie musiałem tego napisać. No to teraz, żeby to przeszło, to Spring Contract korzysta z tego frameworku, który się nazywa REST Assured. Ktoś słyszał REST Assured? Okay, parę osób słyszało. Jest to framework, który dotyczy testowania API RESTowego, no, a nawet nie tylko RESTowego. I trzeba ten framework zesetapować. No to zasetapujmy go. W jaki sposób to robimy? No robimy tak, REST Assured, mock MVC i tu trzeba byłoby podać jakiś kontroler. No problem w tym, że ja nie mam żadnego kontrolera. I teraz, żeby was nie zanudzać, to powinno tu się pojawić, o, są, już przygotowane przeze mnie, trochę kodu. No. I co my tu mamy? No mamy ten kontroler, który w jakiś tam sposób imituje to API, tak? Czyli mamy producer controller, który jak wyślesz requesta za pomocą metody post i jest application JSON na URL check i body zawiera age i name, no to się coś powinno zadziać. No dobra, no to już trochę lepiej. Tam mi się coś nie kompilowało. O, od razu lepiej. Return false. Coś się jeszcze nie kompiluje, a to jest głupie. I to się chyba wszystko powinno kompilować, tak? Czyli mam jakąś tam prototyp tego API i teraz spróbujemy dokończyć konfigurowanie tego testu. Robimy new producer controller. Czyli do naszego setupu testów API musimy wsadzić kontroler. No i tylko ten nasz kontroler przez konstruktor potrzebuje jakiejś implementacji serwisu, który weryfikuje, czy ktoś może mieć piwo. Co mogło być w tej implementacji tego serwisu? No na przykład idę do bazy danych i patrzę dla danego kraju, jaki jest wiek, od którego można mieć sprzedane piwo. Nie chcemy w testach kontraktowych iść do bazy danych. Tak? Jeżeli piszecie kod w ten sposób, że wasz kontroler bezpośrednio w metodzie, która jest metodą kontrolera, na przykład odpala SQL-a, to wiedz, że coś się dzieje. To nie jest dobry pomysł. Tak? Nie róbcie tego. Lepiej to opakować właśnie w jakiś serwis, który można na przykład zamokować sobie właśnie w testach przeróżnych. Zresztą to jest tragiczny pomysł, żeby coś takiego robić. Dlatego my zrobimy dokładnie to samo. Tylko, znaczy nie to złe, tylko to dobre. Zamokujemy sobie. Bo przekażemy sobie tutaj lambdę, w której powiemy, że jeżeli ktoś ma wiek większy od 20 lub równy 20, to znaczy, że może dostać to piwo. Tak? Czyli przygotowaliśmy taką fejkowy setup naszego systemu. No i teraz możemy sobie odpalić te wygenerowane testy. Kto sądzi, że one przejdą? Tylko szybko, bo zaraz się no za późno. Testy nie przeszły. Dlaczego testy nie przeszły? Sprawdźmy. No dlatego, że mamy odpowiedź, która jest nulem. No dlaczego odpowiedź jest nulem? Ponieważ
nie napisałem żadnego kodu. Tutaj jest return null w kontrolerze. No dobra, to teraz zrobimy bardzo profesjonalne kodowanie na żywo. Bardzo trudne, bo zrobimy tak. If person checking service should get beer jest true, to return new response. I tu co miało być? OK, tak? I przekażemy imię w response. No to jest już nieźle. Odpalmy te testy jeszcze raz. O, jeden przeszedł. Czyli który nie przeszedł? Should reject the beer if too young. No bo weszło tam poza tego if'a, tak? No dobra, to tu zróbmy new response. Beer check status not OK. I person check name. OK. Kto to powiedział? A to ja. No dobra. Jak nie przeszły, jak przeszły. No. Dobra, czyli, nie ten terminal. Czyli zrobiliśmy tak, że niby coś tu nam przeszło, tak? No to spróbujmy to zbudować lokalnie. OK, testy nam się wygenerowały, testy nam przeszły. Fenomenalnie. Czyli teoretycznie udało nam się upewnić, że nasze API po stronie producenta jest zgodne z tym, co chcieli konsumenci. A możecie wpaść teraz na taki genialny pomysł, że po co nam tu surname? Czy to nie ma żadnego sensu, tak? Na pewno nikt z tego nie korzysta. To ja to wywalę. No, macie tak czasami, że patrzycie sobie w API i tak, w szczególności jak się integrujecie z publicznymi jakimiś tam API, w sensie rządowymi, to macie na przykład pole EX875, szczególnie jak są to jakieś stare systemy, na przykład BIG. On ma takie pola, tak? No i teraz myślicie sobie, nie, przecież nikt z tego nie korzysta, ja to wywalę, tak? No, czemu nie? No, poszło, nie ma tej planszy, idę na produkcję, to zbuduję to, niech będzie, tak? No i sobie to zbuduję. Oczywiście nie ma to żadnego sensu, bo przecież to przejdzie, tak? No, nie do końca, tak? Coś tu poszło nie tak. Czyli wywaliłem pole z odpowiedzi, chciałem się zbudować, ale niestety się nie zbudowałem. Wywalił mi się test foo_consumer. I wywalił się na tym, że JSON w odpowiedzi, który tak wygląda, nie ma pola surname. No to ciekawe. Czyli jako producent wiem dokładnie, który serwis, który z konsumentów korzysta z mojego API w jaki sposób. Czyli mogę wyjść z założenia, na pewno Maven mi się popsuł. Maven się popsuł, ja to odpalę z IntelliJ'a, na pewno to przejdzie, tak? To tu kliknę i będzie dobrze. No nie, niestety, tak? Czyli wchodzę tu i myślę sobie, no dobra, czyli jednak field surname nie ma, tak? Co to znaczy? To znaczy, że jak pójdę sobie tutaj do foo_consumera, to zobaczę, że jednak ktoś z tego korzysta. Czyli jak mieliśmy tego mojego junior dewelopera w jednej z moich poprzednich firm, jeżeli ten junior developer chciałby tutaj taką malutką rzecz zmienić, tak poprawić, tyci, to się nie uda. Tak? Jeżeli będę miał literówkę w API i ta literówka zostanie poprawiona, ale nie zostanie poprawiony kontrakt, build się wywali i mamy jakby taką opcję bezpieczeństwa, że tego typu bzdury nie przejdą. Tak? OK, no to tutaj niestety muszę z przykrością wycofać moje zmiany, wycofać to pole WX i spróbować się zbudować. No dobra, to się zbudujemy. OK, no to robię tutaj. Działa. Najważniejsze jest dobrze opisać commit. U mnie działa dokładnie. Ja sobie tu sobie to spuszuję. Fail to push. Muszę. OK, tu zrobię sobie nowego brancha. Nazwę go nowy branch. No co jest? Fail to, z force'em? No może i z force'em, nie. Git push. Origin. Moment, cat. Git. Nie, to... Czekaj, będzie dobrze. Wiem, no Boże, checkout B, nowy branch. I teraz git push, origin, nowy branch. Pyk, jest. I teraz wchodzę tutaj sobie, i przecież
ja nie będę się bawił teraz. No, teoretycznie powinienem tego brancha zbudować, tak? Tego nowego brancha, ale po co? Przecież co może pójść nie tak? Klikam merge, tam jest dobrze. Czyli zmerge'owałem mojego brancha, jest świetnie. Czyli teraz jak wejdę w mój kodzik, no to widzę, że tu merge, branch, nowy branch. No i teraz wchodzę tutaj do mojego Jenkinsa i ja chcę teraz to wszystko zbudować, tak? Robię build now. Oczywiście normalnie byście tak nie robili, tylko najpierw trzeba zbudować brancha i tak dalej. I mamy build success, czyli co się tu stało. Sprawdźmy sobie. Pyk, 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 jesteśmy na górze. Sklonował nam repo, możemy zobaczyć commita, merge branch, nowy branch. Buduje nam, tu wygenerował 2 testy, tak? Czyli te same testy kontraktowe, które robiliśmy lokalnie, zrobiły się na serwerze. Skonwertował sobie kontrakty do stubów, odpalił testy, tu się wszystko odpaliło i na koniec nasz ukochany Jenkins spuszował nam 2 jary. Pierwszy to jest ten, czyli Beer API Producer jar, a drugi to jest z końcówką stubs, gdzieś tu powinien być. Jak mi nie wierzycie, to mam tutaj Artifactory. Wejdźmy sobie tutaj. Libs release local, proszę bardzo. 2 jary, to jest nasz jar z aplikacją, to jest nasz jar ze stubami. I jak wejdziemy sobie tutaj w tego jara ze stubami, to zobaczymy, że mamy w nim kontrakty, czyli tu mamy naszego bar konsumenta i zdefiniowany kontrakcik, ten, który przed chwilą robiliśmy, i mappingi, czyli WireMock. No dobra, to już prawie skończyliśmy i nawet nic nie wybuchło. Czyli teraz jako konsument mogę przestać pracować z tymi moimi stubami lokalnymi, tylko mogę powiedzieć, dawaj te stuby z Artifactory, tak? Czyli te, które właśnie producent zbudował i zaploadował. No dobra. Czyli idziemy do bar konsumenta i mówimy mu nie local, tylko remote. I mówimy mu, że repository root jest, czyli URL, pod którym znajdę moje Artifactory, to jest http localhost 8081 Artifactory chyba libs release local. Bo to się mapuje dokładnie na to. Libs release local. To powinno być to. I teraz trzymamy kciuki, bo to, co się powinno zadziać, to moje testy się powinny połączyć z Artifactory, zaciągnąć stuby i się wywalić. Bo jesteśmy tym starym konsumentem, tym fu, tak? O Jezus. A jednak wypadło mi z tej kieszeni. O kurde. No, już. Czyli bardzo słusznie wywaliło nam się, ponieważ dostaliśmy w odpowiedzi surname, a my potrzebujemy name. No to jeszcze raz. Ale mamy pewność, że te stuby, które dociągamy, to są stuby, które zostały zbudowane po weryfikacji przez producenta, możemy im zaufać i teraz jeżeli jest 10 innych konsumentów tego samego API, to wszyscy będą dociągać te same stuby z tego samego miejsca. Boże, udało się demo. Cud. Okej. No ale możecie powiedzieć, że ja nienawidzę Grooviego i ja nie będę pisał żadnych skryptów. No to spoko, bo teraz wszyscy przecież kochamy YAML-a, tak? Dla tych, co widzieli tego albo nie widzieli, to polecam wam, na Twitterze był taki obrazek dewelopera, który miał chyba suwmiarkę na monitorze, żeby widzieć wcięcia w YAML-u. No bo wiecie, jak tam tych 2 spacji zabraknie, to koniec, tak? No niestety. Więc możecie napisać to samo w YAML-u, tylko trzeba mieć dobrą pamięć i kompilator wam nie pomoże, tak? Ale wygląda to dokładnie tak samo, tak? Request, method, URL i tak dalej. Kto używa Swaggera? No, sporo osób. Jeżeli musicie używać tego Swaggera, jeżeli używacie Swaggera do tego na przykład, żeby sobie poklikać, wygenerować sobie tego UI-a, żeby sobie poklikać API, no to spoko. Jeżeli używacie Swaggera do tego, żeby ewoluować wasze API, no to możecie mieć problem. Moment.
możecie mieć pewien problem, bo to się ciężko prototypuje, bo to jest schemat. Ale możecie rozszerzyć tego YAML-a swaggerowego o definicję kontraktów w YAML-u. Jest community plugin do Spring Cloud Contract, żeby faktycznie tę schemę swaggerową rozszerzyć o przypadki użycia za pomocą kontraktów i cały ten flow, który widzieliście, też wam zadziała. Kto używa ResDoków? ResDocs. OK, 2 osoby. Dobra informacja. Jeżeli używacie ResDoków, dla tych, co nie wiedzą, możecie testować API springowe za pomocą czegoś takiego, co się nazywa mock MVC. Tak? No to możecie opisać, że wysyłam taki request, dostaję taki response. Możecie do tego dodać ResDoki, czyli automatycznie z waszych testów wygeneruje wam się dokumentacja, a jeżeli do tego jeszcze dodacie kontrakty, to wygeneruje wam się, przetestujecie wasze API, wygeneruje się wam dokumentacja i wygeneruje wam się za darmo staby. Więc możecie to wszystko zrobić, dodając zależności. No właśnie. Podsumowanie. Co nam się udało zrobić z tym Spring Cloud Contractem i podejściem Consumer Driven Contracts? Po pierwsze, udało nam się utworzyć API, które pasuje konsumentom, bo to konsumenci, w naszym przypadku jeden, wymyślił API, dogadał je, zaproponował. Jak często, a może kto się spotkał z taką sytuacją, że projekt się nie mógł zacząć, albo nie mogliście zacząć pisać klienta do API, bo nie było API? No, sporo osób. I oczywiście możecie robić sobie te staby u siebie, tylko na przykład narobicie, a potem powstało zupełnie inne API. Oczywiście wam się to nigdy nie zdarzyło, mnie się to kiedyś zdarzyło. A teraz wyobraźcie sobie, że robicie dokładnie to, co my dzisiaj zrobiliśmy, robicie sobie te kontrakty, bawicie się tym API tak, żeby wam pasowało, a potem jak powstaje ten projekt, to ma już przygotowane kontrakty tego, jak wy sobie wyobrażacie, żeby to API wyglądało. I druga strona, ta strona producencka, jeżeli nie będzie zgodna z tymi kontraktami, to im się build wywali, tak jak wywalił nam się dzisiaj po stronie producenta. Wymagania są zdefiniowane w sposób bardzo czytelny, bo ten DSL grooviowy czy ten YAML-owy jest absolutnie bardzo czytelny i biznes analitycy mogą sobie spokojnie to przeczytać. Pokazuje w samplach do Spring Cloud Contract, jak możecie z tego wygenerować sobie dokumentację też, jeżeli byście chcieli taką, którą można wydrukować. I ona się automatycznie generuje z kontraktów. Różnica wobec tego, czemu nam nie działało wcześniej, to parę osób podniosło ręce, że robią tak dzisiaj, czyli zaślepki są definiowane po stronie konsumenta. W naszym przypadku tak nie jest, bo zaślepki są jakby generowane od producenta dopiero po zweryfikowaniu, że faktycznie API działa tak, jak powinno. Tak? I przez to, że te zaślepki są po stronie producenta, one są spakowane i wysłane w jedno miejsce, różni konsumenci mogą z tych zaślepek korzystać. Tak? Czyli ta sytuacja, którą ja miałem w jednej z firm, w której byłem, chciałem powiedzieć w poprzednich firmach, to była taka sytuacja, że był ten monolit i x serwisów wokół. To teraz, jeżeli producent wygeneruje te zaślepki, to x tych serwisów może, że tak powiem, dosiorbać te zaślepki z jednego miejsca. One zostały raz stworzone i można z nich korzystać. Dzisiaj, jak korzystacie z WireMocka, to musicie tego WireMocka odpalić, skonfigurować i tak dalej. Tutaj było to przed wami kompletnie ukryte. Tak? Wy mówicie, jak chcecie, żeby API wyglądało i to zostanie odpalone. Tak? Czyli ukryliśmy całą tę infrastrukturę przed wami. Jeżeli byście byli zainteresowani samym projektem, to możecie sobie kliknąć na zdrowie. Cloud Spring.io, Spring Cloud Contract. Tam jest dokumentacja. Mamy sample. GitHub.com, Spring Cloud Samples, Spring Cloud Contract Samples. I tam są przykłady przeróżnych, dziwnych kombinacji producencko-konsumenckich. Mamy też opublikowane warsztaty ze Spring Cloud Contract, krok po kroku, jak pewne rzeczy zrobić. Jest x prezentacji, które zrobiłem i jest też dokumentacja dostępna. Będziemy ją usprawniać. Wiemy, że ma pewne wyzwania, ale będzie lepiej. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcamy, żeby je zadawać, ale najpierw bardzo proszę, przeczytajcie dokumentację, albo chociaż zróbcie w dokumentacji. A jak się tam nie uda znaleźć, to tutaj na Giterze, czyli Gitter IAM, Spring Cloud Contract, możemy sobie
pogadać na czacie. Udało się. Doszliśmy do końca, nie wybuchło. Czy macie jakieś pytania? To ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim zadacie jakieś pytania. Kto coś zrozumiał? Okej, dobrze. No to wszyscy coś zrozumieli. Proszę o pytania. Czy macie jakieś pytania? Proszę. Pytanie było takie, czy istnieje Gradle'owy odpowiednik pluginu do Mavena? Tak. Mavenowy się nazywa Sprinkle Contract Maven plugin. Jak sądzisz, jak się nazywa Gradle'owy? Tak jest, dobrze myślisz. Sprinkle Contract Gradle plugin. Jedna rzecz taka dotycząca tego pluginu. Nie dodaliśmy go do Bintreya i nie można z niego korzystać z tym mechanizmem ten plugins. Ale normalnie możesz go dodać tam apply plugin i na class pathie w build scriptie go dodać. Tak, absolutnie Gradle też działa. Jakieś inne pytania? Nie ma pytań? To albo tak wytłumaczyłem genialnie, albo kompletnie odwrotnie. Proszę. Zakładając, że zmienił się kontrakt i następnie na podstawie kontraktu są generowane... Okej, to załóżmy, że zmienił się kontrakt i na podstawie kontraktu generowane są testy dla producenta. Czy taka zmiana to jest możliwa do potem śledzenia w GitLabie? Czy jakiś rozsądny div się generuje w tych testach? Czy to po prostu całkiem nowy plik powstaje wtedy? Okej. Testy zawsze są generowane od nowa. Diffa będziesz miał na kontrakcie. Tak? No bo widzisz, co się na kontrakcie zmieniło. A testy są zawsze generowane tam w target generated test sources albo tam build generated test sources. Dokładnie tak. No nie jest w stanie ich modyfikować, bo jak je zmodyfikuje, odpali builda, to zostanie nadpisany. Zrobiliśmy to celowo, bo zaufanie do programistów i programistek jako twórca biblioteki mam mocno ograniczone. Dlatego lepiej, żeby tam nie grzebać. Grzebać można w kontrakcie i w ten sposób wygenerujemy testy, tak? Bo deweloperzy mają tę wspaniałą umiejętność, że bardzo chętnie omijają pewne wymogi. Na przykład, jeżeli pracujecie z bazami danych, macie takie narzędzia do wersjonowania schematu, jak Flyway albo Liquibase, JVM-owe narzędzia i na przykład w Liquibase można zdefiniować skrypty do rollbacku. I można nawet zdefiniować, że jeżeli nie ma skryptu do rollbacku, to ma wywalić builda. I w jednej z firm, w których pracowałem, był taki wymóg i deweloperzy wpisywali select one equals one we wszystkich skryptach rollbackowych. Jest skrypt? Jest. Rollbackuje? Nie. No ale trudno, build przechodzi. Więc tutaj dlatego moje doświadczenia, jeżeli chodzi o zaufanie, są dosyć niskie i dlatego ufam, jeżeli build przechodzi. Jeżeli nagrzebałeś w teście dodając ignora, no to fajnie, ale jak zbudujesz następnym razem, to zniknie. Ale możesz zignorować kontrakt na przykład. Więc grzebać trzeba w kontrakcie, a nie w testach. Natomiast, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o zmiany po stronie producenta, przez to, że w Jarze ze stabami pakujemy też kontrakty, możesz wygenerować testy kompatybilności wstecznej. To znaczy, powiedzmy, że mamy wersję, poszliśmy na produkcję z wersją 1 naszej aplikacji, no i z jakąś tam wersją API, nieważne, jakby jest połączone, tak? I teraz robimy nową wersję. No i tam sobie klepiemy, ale chcielibyśmy zweryfikować, czy jesteśmy wstecznie kompatybilni wobec API, które jest teraz na produkcji. To możesz tak skonfigurować plugin, żeby powiedzieć, nie bierz kontraktów ode mnie z dysku, tylko dociągnij kontrakty, które są teraz na produkcji i z nich wygeneruj testy. Jeżeli nie przejdziesz takich testów, to znaczy, że nie jesteś wstecznie kompatybilny, co oznacza, że na przykład jakbyś chciał zrobić zero downtime deployment i mieć dwie aplikacje działające jednocześnie, to co drugi request, jeżeli masz round robin, by się wywalił. Na przykład wywaliłeś endpoint. Więc tutaj jakby ja pokazałem bardzo prosty przykład, ale tu można fajne rzeczy jeszcze dorobić związane jakby z tą rurą wdrożeniową i to jest ten cały temat CI/CD, który na pewno przy pizzy chętnie z wami obgadam. Proszę. Skoro stabilne kontrakty są kluczowe,
Piękne pytanie. Pytanie było, mamy w Jarze staby i w Jarze mamy kontrakty, czy to nie jest problem w momencie, w którym mamy na przykład konsumenta czy producenta w Angularze, znaczy w Node, tak? Dajmy na to. Tak? Znaczy konsument może być tak w Angularze, a na przykład producent jest tam jakąś aplikacją node'ową. Krótka odpowiedź jest, to nie jest problemem, ale pewnie chcesz wiedzieć dlaczego. No i teraz jest kilka opcji. Po pierwsze, jeżeli masz firmę, która i tak pracuje powiedzmy z Javą, to ten Nexus czy Artifactory i tak jest. Więc konsumenta to tak naprawdę nie interesuje, czy to jest jar, czy nie, bo konsument po prostu powie, dawaj mi te staby tej aplikacji i tyle. A to, że to jest jar, to jest drugorzędna sprawa. Tak? To jest jakby pierwsze podejście. No bo ty jako, i zresztą pokazuję takie przykłady zarówno konsumenta node'owego, jak i producenta node'owego. Ty jako konsument na przykład node'owy, czy tam angularowy, robisz tak, że masz ten swój front, a wcześniej powiesz, tu jest na przykład mój image dockerowy, albo odpalasz nasz image dockerowy, mówiąc mu, dociągnij mi staby tego producenta i tego producenta. Jeżeli jesteś firmą, która ma już jakby aplikacje javowe, to na pewno tego Nexusa Artifactory masz, więc trochę cię to tam grzeje, tak? Po prostu powiesz, dociągnij mi stamtąd i tyle. Ale nie musisz koniecznie trzymać stabów i kontraktów w jarach. Możesz je też trzymać w gicie. Jest taka opcja. I wtedy na przykład w ogóle nie ma Nexusa i Artifactory, a my jako framework jesteśmy w stanie spuszować do gita staby i kontrakty, albo z nich wyciągnąć. Tak? Czyli możesz albo, jeżeli już masz tego Nexusa albo Artifactory, możesz korzystać z tego, albo używasz gita. Tak? Ma to jakiś sens? No. Proszę. Ty nie, masz pytanie, czy kończymy? Pytanie z live'a. No. Ale emocje. Jak na grzybach. Pytanie numer 1. Jak tego używać, kiedy mikroserwisy komunikują się przez Kafkę i czy jest to gdzieś opisane? To jest pierwsze pytanie. W dokumentacji. Proszę odpisać tej osobie, żeby przeczytała dokumentację. Oczywiście można korzystać z Kafki. W sumie to jest dobre pytanie. Bo jeżeli ktoś chce używać Kafki poprzez Spring Cloud Streama albo Spring Integration, to może. Jeżeli używa Kafki bezpośrednio, to właśnie chyba w zeszłym tygodniu issue ktoś zgłosił, żeby to dodać. Bo wspieramy natywnie Rabbita, ale nie wspieramy natywnie Kafki. Ale sądzę, że w najbliższym release trainie dodamy tę Kafkę, więc w sumie to było bardzo dobre pytanie. I dajemy opcję, żeby dodać to tak bezboleśnie, takie wsparcie. I jeżeli ktoś ma ochotę zrobić pull requesta i dodać nam tę funkcjonalność, to przyjmę z otwartymi rękoma. Okej, a drugie pytanie, czy to rozwiązanie daje nam coś w przypadku, gdy konsumentem jest aplikacja javascriptowa i czy jest wsparcie takich aplikacji? To jest dokładnie to samo pytanie, co było wcześniej, czyli absolutnie jest. Mamy na przykład jako konsument javascriptowy jestem w stanie odpalić staby na 3 różne sposoby, czyli albo przez image dockerowy, Spring Cloud Contract Stub Runner i trzeba przekazać po prostu zmienne środowiskowe, żeby odpalić konkretne staby, albo za pomocą po prostu komendy java jar, żeby odpalić Stub Runnera jako aplikację standalone, albo za pomocą Spring Cloud CLI, czyli trzeba po prostu zainstalować sobie CLI i napisać Spring Cloud Stub Runner. Ale z tego, co ja wiem, większość ludzi korzysta z image'u dockerowego i przekazuje po prostu zmienne środowiskowe i jest to wszystko opisane na przykładach, które są dostępne i na blogu Spring.io, które popełniłem swego czasu. Jest opisany flow, jak to zrobić właśnie, jeżeli jesteście konsumentem i chyba producentem, też tam opisałem Node.js-owym. I to też jest opisane w dokumentacji, z tego co pamiętam. Jakieś jeszcze pytania z live'a? Nie ma. No dobra, to jak nie ma pytań... Nie ma? Dobra, to jak nie ma pytań, to bardzo dziękuję i jeżeli się wstydzicie teraz, to możemy przy pizzy jeszcze pogadać. I co, i czas na pizzę? No dobra, to bardzo dziękuję.